Witamy u Ediego na polu. Siemano. Ile było hektarów? 5,70. 5,70. No ale z 5,5, bo poprzeczniaków nie wyrywaliśmy niestety. Drapakiem tu porybimy, szkoda czasu. Szkoda czasu. Jeszcze pryska rzepak trzeba dzisiaj. No i w końcu dojechał ten ciągnik do Ciebie. Tak wyczekiwany. No, długo czekamy, już myślałem, że po prostu nie uda się, nie? A on nie No było odpoczywał. ani żadnego info, nic nie ten, tak wszystko można powiedzieć w tajemnicy. Nie odpoczywał, cały czas pracował intensywnie. No i byłem w kolejce pewnie, No czekałem. i przegląd też. No nie chcieliśmy jechać do Ciebie, żeby w środku przeglądu To wypadł. dzisiaj nie? już zrobiliśmy trochę godzin, nie? Także dzisiaj zrobiliśmy na ile? Z 6 godzin? No, bo bawiliśmy się z ustawieniami pługa, był rozregulowany, niestety zostaliśmy rozregulowany. Nówka, ciągnik, nówka, pług można powiedzieć, zrobił tam, nie wiem, z 3 hektary może pług w takim ogródku. No. Ciągnik później był też przehaczany do innej maszyny, więc wszystko było pozmieniane. No właśnie, musieliśmy podłączyć te właśnie cięgło. Bardzo dobra rzecz, te cięgło jest, te cięgło hydrauliczne na bocznym tym cięgłu. Boczne. Znaczy Tak, w sumie to- oba, nie? Dopóki tego nie podłączyliśmy, to było jest- ciężko go ustawić, nie? Tu jest jedno, no i tutaj jest drugie. No. No i fajnie, bo z kabiny można sobie non-stop regulować, że tak powiem. No tak, to jest naprawdę, bo pług ustawić to najlepiej jest po prostu w biegu. Tak, Jak jedzie, jeśli mamy im więcej jakichś możliwości hydraulicznych ustawienia pługu, tym jest łatwiej go ustawić, bo tak jak my robiliśmy, że na początku go nie używaliśmy, tak? Przejechaliśmy do końca, podkręciliśmy śrubę z powrotem, nie tak, w drugą stronę i to tak... Każde zatrzymanie to też My robiliśmy czas. to metodą prób i błędów, nie? Dokładnie, No ale zrobiliśmy po 1,5 hektara, stawiliśmy pług, zeszło tam to na chyba z 2,5 godziny. dokładnie. Aczkolwiek jeszcze jeden element, tam ten uciąg, nie? Musieliśmy zmienić Tak, EHR, pokrętło, po bo- prostu pokrętło. Tak, bo tam było coś, Jezus, Tutaj jest to też był uciąg, a tam było na poślizg. Górka generalnie to jest. Tak, jak i- była górka, to on Wyciągał. z górki zagłębiał, a pod górkę wyciągał nam. No, generalnie dobrze to działało, aczkolwiek za szybko i nie To mogliśmy go chyba ustawić. kwestia ustawienia, Czułości. dokładnie, czułości Tak. tego. No bo nam po prostu to wpadał, albo wyciągał, nic nie dotykałem, a on po prostu wpadał, albo się wyciągał. Nie mogliśmy go A ustawić. zrobiliśmy go na sztywno, Jest okej. jest bajka. Teraz to na dół do góry, w tą z powrotem. Kierownicę można puścić, nic nie ściąga. Tak, nie, fajnie się prowadzi, elegancko. No wiesz, co tu mogę Mercedes, powiedzieć? jak sam Tak. powiedziałeś, nie? Mercedes wśród pługów. No teraz Mercedes wśród pługów. No takiego pewnie w życiu nie kupię, bo raczej wątpię. Ale Duża taka półka dla mnie. inwestycja. Ale kto na wie, lata. może w przyszłości się w końcu człowiek dorobi czegoś. Że Czekałeś, będzie stać, nie? czekałeś na ten ciągnik, więc powiedz coś o nim. No, Jak w ogóle ci się nim pracowało? no jak widziałeś, motałem się. Motałeś. Motałem się, jest to całkiem inny system jazdy, tak? Masz jednak joystick, tak? Full automat. Trzeba go wyczuć. Wyczuliśmy w sumie tak, odkryliśmy jedną rzecz. Tak, że trzeba delikatnie, jak to się delikatnie jechać. Ja to mówiłem na to, że arbuz czuje. Ma duszę. Tak, bo na początku to mówisz, no do przodu. No to jak do przodu mu się agresywnie wrzuciło, to on od razu 2000 obrotów i tak jeździliśmy prawie 2 hektary, tak? Dokładnie. Dopiero od połowy tak wyczaiłem, że jak się, i powolutku przechyla się ten joystick i on się wtedy fajnie rozpędza. I wtedy trzyma 1500 obrotów, no 10 na godzinę 1500 obrotów i jest bajka. A my go, można powiedzieć, szlifowaliśmy, nie wiem, czy on tak, nie wiem, czy na zło coś zrobi, czy jak, że jak się popchnie, to tak agresywnie wtedy jeździ, nie? Agresywny start. Możliwe, że to może być taka aranżacja, że popchniesz mocno, to dajesz mu informację, że chcesz na przykład kopiesz się czy coś, czy chcesz coś mocno pociągnąć, czy no ogólnie pod górkę, to wtedy mu każesz większe obroty, nie? Dokładnie. Nie wiem jak to działa, Chińczyki to wiedzą, może nam powiedzą kiedyś, to by chyba jeszcze nie powiedzieli, nie? Ja jeszcze tego nie wiedziałem. Już ale my to wyczuliśmy, odkryliśmy, także już kolejna rzecz jest odkryta. No a w ogóle powiedz mi ta skrzynia, bo to jest nowość dla Ciebie, nigdy nie pracowałeś. Fajne uczucie. Fajnie się to Znaczy jeździ. pozytywnym myśleniu, tak? No oczywiście wyciszenie to jeszcze tam może jeszcze jakieś maty, coś tam w kabinie. przyszłości pewnie to zrobią, bo Taki to jednak minus. hydraulika to chyba w Fentach też tak głośno chodzi. Nie wiem, nie słyszałem jak w Fentach chodzi, ale chyba podobnie. Powiedz mi, jak już tak jesteśmy w kabinie i mówisz o matach, a biała tapicerka, no bo masz już jednego Arbosa, No ja tu w sumie ci powiem, że to dla mnie bez różnicy. nie ma różnicy. No nie no, ja jestem do Arbosa przyzwyczajony, no i do tego to, znaczy Nie robi Ci takiego większego problemu. nie ma dla mnie to jakieś tam w ogóle, no co powinniśmy ściągnąć buty, tak? Dokładnie, no. To już jest Fent, to już jest ta półka Fent, tak? To już Tu jest się bez butów jeździ, nie? Ale no droższa półka, że tak powiem. No, A ile no. byś tak szacował ten zestaw? Ile według Ciebie to ale mogło mówmy o kosztować? samym czynniku? Nie, może o zestawie powiedzmy. Nie, to chyba może bardziej o No ciągniku to powiedzmy. możesz strzelać w ciągnik. To jest prototyp, ceny jego nikt nie zna, jeszcze nie jest w produkcji, ale Ale tyle, Strzel- ja bym dał na 4,5 stówy bym dał.
Fenta musi być tańszy od innych marek, musi być konkurencja, tak? O, od Fenta to rzuciłeś też jest- połowę tańszych. No, ma mniej bajerów, wiadomo, tak? Nie ma tych czasówek przepływów, tam jeszcze tego może będą miały, może nie. Zobaczymy, jaka To chyba będzie kwestia wersja programowania, ostateczna. To jest, tak jak na razie mówimy, prototyp. No i ten. Zgubiłem wątek. Zgubiłeś wątek, a ja cię nakieruję. Cena. Cena, dokładnie. A, Cena. to wróćmy do tej A ceny. teraz wróćmy no. do ceny tego pługa. 180 000. Myślę, że w punkt. W ogóle jest problem z dostępnością maszyn, nie? Sam dobrze o tym wiesz. Nie no, ale powiem Ci, no Gregory Bason, no to pewnie przed tymi podwyżkami w czasach jeszcze powiedzmy 5-6 lat temu to pewnie kosztował 120, 100? Myślę, że coś koło tego. Bo Fernelanda z Pakomatem z 4 zapłaciłem wtedy za 57. No ale to jest Mercedes akurat. No to jest hydraulika, zabezpieczenie hydrauliczne. Tutaj teraz dołożyliśmy listwy ścinające, bo wcześniej jak to można było zobaczyć No. na filmie, w ogóle nie było listw, bo problem z dostępnością. Był jedyny pług na placu tak naprawdę. I czas był jechać w pole, bo wszyscy już czekali na... No, nie zdążyli się założyć. I no brakowało czasu, także teraz już mamy listwy i jest idealnie to przykryte, można powiedzieć. Tam gdzieś po kukurydzy jednak troszeczkę No. zostawało, ale było bez przedpłużek, bez... Powiem bez Ci, list. tu jeszcze by trzeba było poorać za 2 dni i musiałbym to po prostu go rozgryźć. Dokładnie coś jeszcze poustawię, bo to było na szybkiego ustawienie, na takie, żeby tylko wyglądało. Ale jeszcze coś tam można, oczywiście tam by było ustawić w tym Jak pługu, będzie się chciało, to zawsze się coś znajdzie. Oczywiście, przecież pług nie jest tak łatwo ustawić. Dokładnie. To nie jest 5 minut. To też kwestia gleby i Oczywiście. tak dalej. Także- Także, że w ogóle nam się to udało tu ustawić, to jest cud. Jeszcze jedna rzecz, Eddie. Co? Takie moje pytanie. Ciągniki tej półki, czy na swoje gospodarstwo w ogóle kupowałbyś ciągnik z zapasem mocy, żeby wydać troszeczkę więcej, ale mieć ten ciągnik Nie, na no dłużej? tak jak teraz właśnie to by się przydał, takie 5 skibek i nie za duża maszyna. Tak jak drapak właśnie, jak mam te 3 metry, to do niego były takie 4 metry, 4,5, to pewnie był idealny, nie? Idealny. No jednak to by nam zaoszczędziło czasu, tak? A 4 te- skiby, a 5 skib, to już jest różnica, my tu oraliśmy, no jak już zaczęliśmy, jak się bujnęliśmy, to pole uciekło nam, nie? Uciekło moment. Chwila, moment, no. 2 hektary na godzinę? Dopóki nie ustawiliśmy. Coś takiego można by było... Dopóki nie ustawiliśmy. dokładnie. Bo to było, już mówię, już mam dosyć, mówię, kurde, no ale, bo tą śrubą kręciliśmy, nie? Tylko z tej strony. Ale mówię, już podłączyliśmy tam ten siłownik i ten. Dało radę. I poszło z górki. No. Druga sprawa, ceny płodów rolnych i nawozów. Jak teraz, bo rozmawialiśmy jakiś czas temu i mówiłeś, że jest ciężko, bo te ceny są takie średnie, Tak, nawozy no drogie. ale wtedy rozmawialiśmy o cenach rzędu za pszenicę 700-800 zł. Tak, dzisiaj jest to dwukrotność. Czy rzepak kosztował wtedy 200, 2200, no to powiem Ci, że to było ciężko. Ale teraz jak jest cena 3700 za rzepak, no wszyscy już kupili te nawozy po tych cenach, mają nakłady, no nie mają tak kosmicznych, że teraz kupili po 6000, ale kupimy pewnie saletrę w następnym roku za 6000. Na pewno. Trzeba się liczyć, że to co teraz powiedzmy zarobimy na tych płodach, że to nadto, to my to i tak oddamy za rok, bo będziemy musieli sprzedać kupić Tak, nawozy po 6000. Oddamy to, tak? wyrówna się to. Wyrówna się, to i tak zabiorą nam, to coś, nic nie ginie w przyrodzie, Dokładnie. tym bardziej nasze. Tutaj uprawiamy rolnej. pod ziemniaki. Orkę wykonywaliśmy. Tak. Dużo sadzisz ziemniaków w tym roku? Bo mówiłeś też, jak rozmawialiśmy, że nie będziesz sadził ziemniaka przemysłowego. Tak. Jednak dzisiaj powiedziałeś, że jest ziemniak w małej ilości. No, zmniejszyliśmy ogólnie, bo po prostu został nasadzeniak, nie było co z nim zrobić, albo go wywalę po prostu do lasu, 50 ton, no to troszeczkę szkoda. Szkoda, nie? No chyba na jakiś tam pieniądz trochę podnieśli, chociaż to jest, powiem Ci, że jak na te ceny rzepaków, tych innych płodów, zbóż, to jest prawie nic. Nic. No, można powiedzieć, że na rzepaku, czy na przężycie, czy na jęczmieniu na pewno więcej zarobię jak na ziemniakach. Mniej się narobi. O, może nie zarobię więcej, ale mniej się narobi, tak? Na ziemniakach mamy dużo roboty. No z ziemniakiem od samego sadzenia tak naprawdę później po samą sprzedaż, nie? Bo sprzedać ziemniaka Tak, to w samym paliwie to jest nakład na hektar 1000 zł. to jest ogromny koszt. Samo paliwo. Samo paliwo. Czyste paliwo, bez żadnych tam amortyzacji, bez niczego, a jeszcze doliczyć środki, to wszystko, to jest naprawdę potężne koszta. No i praca, nie? Bo własna Tak, praca tak. tutaj też kosztuje jednak. A czas jest nieubłagany, mnie kręgosłup niestety już coraz mniej. Zdrowie, tego nie da się kupić. Nie, doskwiera już kręgosłup, niestety już przewaliło się tych worów tyle ton, tego wszystkiego, tyle godzin w ciągnikach, co my przeszli. Opowiadałeś, że wcześniej uprawialiście MTZ-em, jakimiś starszymi to panie. ciągnikami. No, 70 hektarów w tydzień czasu orałem?
coś takiego. Czyli jednak troszeczkę Ale nowsze, po 10 godzin tak się siedziało, no to zagonówką wiadomo jak to idzie, nie? nowsze maszyny jednak trochę więcej tego komfortu. No, Ciszej. jest i lepiej, jest wygodniej. wygodniej, no. Pneumatyczne siedzenie i kabina już jest na sprężynach, więc jest lepiej, nie? No, Dużo lepiej. Tego nie da się uniknąć, no trzeba iść z postępem, ale to tylko i wyłącznie dbamy o własne zdrowie, nic innego. Dokładnie. A ty w swoim pługu, powiedz mi, stosujesz przedpuszki czy listwy ścinające? Nic nie mam. Nic nie masz. Nic. Wystarcza, to jest letka ziemia u nas, tam nie ma problemu. Znaczy jedynie to przedpuszki by się przydały, bo nieraz jest jak powiedzmy gdzieś tam jak wylegnie żyto i jest tej słomy jednak więcej i jest niepocięta, bo została. Zostaje tej masy, nie? To jest, kroje przydałyby się, albo przedpuszki nie, bardziej kroje u nas. Mhm. Żeby to po prostu cięło i tam chociaż staramy się odejść u nas od pługa. Mamy taką system mieszany, tak? Staramy Okej. się co 3 rok zaorać. Tam, co gdzie czwarty. trzeba, to ora. Tak, przeważnie obornik pod rzepak. Mhm. Nie, przeważnie to orzemy, a tak później po rzepaku czy po ziemniakach to na wiosnę, czy tam czy późno, czy pszenica ozima, nie późno. No to Eddie, bez- dziękuję Ci bardzo. Jeszcze jutro będzie można. No troszeczkę jutro ponagrywać, coś tam jutro brata pogadamy. wciśniemy w niego Zobaczymy, i jak on sobie brata poradzi. nauczymy. Dokładnie. Ja już się naumiałem. Dobrze. Dziękujemy. Łapka Trzymajcie w górę. I czekajcie na następne testy, bo już się szykują kolejne fajne akcje. No, na razie, pozdro.